terytoria Polski zdobywał Wehrmacht, a za Wehrmachtem szły Einsatzgruppen, czyli takie specjalne grupy, które miały na celu mordowanie elity przywódczej narodu polskiego i to właśnie to miejsce temu od samego początku służyło. Tak, to był jakiś perwersyjny plan niemiecki, bo doskonale wiedziano, sam Greiser przecież urodził się w Wielkopolsce, doskonale w Niemczech wiedziano, że początki Polski wiążą się z Wielkopolską. Za rzekomy nieporządek w celi, rozmowy, śpiewy karano nas w różny sposób. Kazano na przykład stać w półprzysiadzie z wyciągniętymi do przodu rękami. Musiały to robić również koleżanka więzienna, która była w ciąży i prawie 80-letnia staruszka. Albo kazano nam wchodzić na prycze i skakać w dół. Prycze były dwupiętrowe. Koleżanki skaczące z góry padały na te, które skakały z dolnej pryczy prosto na plecy, na głowy. Jednak ten system kar nie był jeszcze groźny wobec tego, co słyszałam o innych stosowanych na mężczyznach. Nie widziałam tego. Opowiadano mi tylko, że na dziedzińcu były tak zwane górki, po których gnano i pędzono godzinami mężczyzn w przysiadach, w tak zwanych żabkach, aż do nieprzytomności. Kto nie miał już siły, był bity. W czasie jednego ze spacerów widziałam stromą ścianę. Opowiadano mi, że zmuszano mężczyzn do wdrapywania się na nią. Zresztą stale dochodziły do nas odgłosy krzyków i jęków. To straże znęcały się, biły i maltretowały mężczyzn w sposób, o którym niestety nie mogę nic powiedzieć. Wiem również z opowiadań, że na forcie były egzekucje i to pod ścianą, o której co dopiero wspominałam. Na ścianie tej widziałam ślady krwi. Fragment wspomnień Wandy Serwańskiej, więźniarki Fortu VII w Poznaniu. Jesteśmy w Forcie VII w Poznaniu, na terenie pierwszego na okupowanych ziemiach polskich niemieckiego obozu koncentracyjnego Fort 7 Konzentrationslager Poznań. Tak to się nazywało. Tutaj to miejsce, w którym się znajdujemy, jest, można powiedzieć, niemym świadkiem najstraszliwszej strony tego, co Arthur Greiser, szef niemieckiej administracji w kraju Warty, czyli Wielkopolsce, nazywał polityką uczynienia z kraju Warty wzorcowego okręgu Rzeszy. Tutaj ginęli przedstawiciele przede wszystkim polskiej elity. To, co Niemcy właściwie od pierwszych dni września 1939 roku robili w Wielkopolsce i w innych częściach zajmowanej przez siebie Polski, tutaj można powiedzieć skupiało się jak w soczewce, ponieważ tutaj ginęli nie tylko przedstawiciele polskiej elity intelektualnej, przemysłowej, duchowej, ale także, i to jest taki motyw bardzo charakterystyczny dla niemieckiej okupacji, ginęli weterani Powstania Wielkopolskiego, ponieważ motyw zemsty był bardzo taki, no niestety charakterystyczny dla całego modelu polityki okupacyjnej Niemiec na ziemiach polskich. Ja bym nawet powiedział, że tutaj fizycznie rozpoczęto zagładę. Nasz cykl nosi tytuł Zagłada Polski, a ta zagłada zaczęła się właśnie od tego ludobójstwa, które rozpoczęło się w pierwszych
dniach, w pierwszych tygodniach okupacji terytoria Polski zdobywał Wehrmacht, a za Wehrmachtem szły Einsatzgruppen, czyli takie specjalne grupy, które miały na celu mordowanie elity przywódczej narodu polskiego i to właśnie to miejsce temu od samego początku służyło. Tak, to był jakiś perwersyjny plan niemiecki, bo doskonale wiedziano, sam Greiser przecież urodził się w Wielkopolsce, doskonale w Niemczech wiedziano, że początki Polski wiążą się z Wielkopolską. I jak już wspomniałeś, początki zagłady Polski miały też w tym straszliwym planie wiązać się z Wielkopolską. Tu Fort 7 był szczególnym miejscem tej kaźni. My ciągle tak naprawdę nie znamy dokładnej liczby ofiar. To pokazuje, jak bardzo jeszcze my potrzebujemy wysiłku badawczego, aby poznać dzieje niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Szacunki mówią o tym, że zginęło tu w Forcie 7 albo przewinęło się przez Fort 7 i ginęło na przykład w lasach palensko-zakrzewskich pod Poznaniem od 20 do 40 tysięcy ludzi. Tak, prawdopodobnie tych, którzy stracili życie, było troszeczkę mniej, to było kilkanaście tysięcy, ale to też jest charakterystyczne i pokazuje ten stan badań, no, że my żonglujemy tak wielkimi cyframi, między tymi cyframi są tak duże różnice, ale to miejsce, ten Fort 7 jest wyjątkowy również z innego powodu. Tu bowiem po raz pierwszy gazowano ludzi na górze. Tutaj jest pierwsza komora gazowa, którą wykorzystano jeszcze pod koniec roku 1939 i tu byli mordowani tlenkiem węgla, były mordowane tlenkiem węgla osoby psychicznie chore. Tak, to jest, można powiedzieć, element też tej ludobójczej akcji T4, czyli mordowania osób nieuleczalnie chorych. To jest taka kaskada przemocy. Zaczyna się od najsłabszych i potem ta przemoc jest kierowana przeciwko wszystkim innym. No właśnie, bo to w tym sensie możemy powiedzieć, że tu też rozpoczęto pracę nad technologią Holokaustu, bo ta sama ekipa, która zdobywa doświadczenia w gazowaniu ludzi tutaj, potem gazuje już Żydów w Chełmie nad Nerem, a potem ta sama ekipa, to już są wybitni specjaliści, te ekipy tworzą komory gazowe w obozach akcji Reinhardt. Od Fortu 7 do Treblinki, do Bełżca, do Sobiboru to jest ten szlak ludobójstwa, ale my jesteśmy w Forcie 7, w szczególnym miejscu Fortu 7, gdzie ludzie tu więzieni doznawali ekstremalnych katusz. Tak, bo Fort 7 słynie, tak można powiedzieć, z ekstremalnego sadyzmu, z katastrofalnych warunków. My jesteśmy w rodzaju, jak Państwo widzicie, takiej umywalni. To były takie, tutaj więźniowie mogli się umyć, jeśli można byłoby to nazwać, te prymitywne urządzenia umywalkami, ale w tym miejscu również wymyślono straszną, sadystyczną torturę, a mianowicie na tym bloczku za nogi wieszano więźnia z rękami zawiązanymi z tyłu. Wieszano za nogi i tym więźniem kołysano, dopóki on nie rozbił sobie głowy o tę umywalkę. Tak bawili się niemieccy wachmani. Tutaj tych wachmanów było jednorazowo około 70 osób i ten obóz Fort 7 słynie w Wielkopolsce, ale i w całym naszym kraju z niewyobrażalnego barbarzyństwa, z niewyobrażalnego sadyzmu niemieckich oprawców. To
jest miejsce z tragiczną historią, Muzeum Martyrologii, to już wystarczy, by odstraszać potencjalnych zwiedzających, by młodzi ludzie nie chcieli tutaj zaglądać. Ale jednak zaglądają. Nie jest może ich aż tylu, ilu chcielibyśmy tu widzieć, ale jednak zaglądają. Jak o tym opowiedzieć, żeby ich zainteresować? No oczywiście mniej o faktach, ale bardziej wpłynąć na ich emocje, bardziej opowiedzieć im o przeżyciach rówieśników często, którzy tu też w obozie się znaleźli. Opowiedzieć o jakichś postaciach, o jakichś postawach tych ludzi, którzy tutaj byli, o ich tragedii, o ich losie, tak by to odnosiło się do tego, co oni sami przeżywają. I mógłbym sam wspomnieć tutaj o kilku osobach, o których ja często opowiadam, gdy zwiedzamy muzeum. Na przykład wspominam często o Irenie Bobowskiej, o której już chyba była okazja tutaj mówić. Piękna postać, dziewczyna harcerka, niepełnosprawna, która musiała się poruszać na wózku. To już wystarczy, by młodzi ludzie zaczęli słuchać. Dziewczyna, która musiała się poruszać na wózku, a ten wózek jej tutaj odebrano. Dziewczyna, która siedziała za to, że wydawała podziemną gazetkę, która nazywała się Pobudka i została skazana za to właśnie na karę śmierci, ścięta na gilotynie. Pisała piękne wiersze. Ten wiersz wzruszający, listy do mamy, czytamy czasami. Czasami czytamy fragmenty i to już pozwala zainteresować tych młodych ludzi. Tutaj ten element tej szczególnej brutalności jest bardzo charakterystyczny. I to jest taki też ścisły związek z tym motywem zemsty, ponieważ no, trzeba o tym także powiedzieć, że ci więźniowie, którzy tutaj trafiali do Fortu VII, to byli ludzie, tak to nazwijmy, typowani w dużej mierze też przez swoich niemieckich sąsiadów, no bo tak zwany niemiecki Selbstschutz, czyli niemiecka samoobrona, która działała także w Wielkopolsce, też oczywiście działali na Pomorzu, wcielonym do Rzeszy Niemieckiej, oni odgrywali taką kluczową rolę, zarówno gdy chodzi o typowanie ofiar, także tych ludzi, którzy byli poddani tej okrutnej torturze, i oni także brali udział bezpośrednio w egzekucjach, także w obsługiwaniu tej machiny zbrodni, którą był Fort VII, chociaż on rzeczywiście był oddany pod administrację, tak to nazwijmy, Einsatzgruppen, ale to był taki, jak w soczewce, skupiony program eksterminacji i wzięcia ostatecznego rewanżu na Polakach. No właśnie, bo w pierwszych miesiącach, czy tam nawet w pierwszym roku tutaj głównie tymi wachmanami, tymi, którzy znęcali się nad Polakami, byli Polaków sąsiedzi. Też obywatele polscy, tyle że niemieckiego pochodzenia, no i oni starali się wyrównać, tak, bo tak Niemcy to rozumieli, rachunki za rok 1918 i 19 za decyzje wersalskie, zgodnie z którymi Wielkopolska przypadła Polsce właśnie. Ale potem zarządzaniem tym miejscem, zaczęli się tym miejscem zarządzać gestapowcy, czyli już większość z nich, wachmani, nie pochodzili stąd. No i świadectwa mówią, że postępowanie tych ludzi, tych nowych Niemców nie z Wielkopolski, wcale nie różniło się od postępowania ich poprzedników niemieckich Wielkopolan. I warto podkreślić, Fort VII był miejscem kaźni, tu ginęli ludzie, ale też był miejscem, skąd wywożono ofiary do innych miejsc kaźni pod Poznaniem. W lasach nieopodal Palędzia, czyli lasy palęcko-zakrzewskie, jak to jest dokładnie określane. W latach II wojny światowej Niemcy wymordowali, właśnie szacuje się, kilkanaście tysięcy ludzi, przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji, z których większość przeszła właśnie przez
Fort 7. To można powiedzieć, była taki przystanek do śmierci, którą zadawano tym ludziom pod Poznaniem. Wydaje się, że nawet jak mówimy o tych ciągle nieostrych danych liczbowych, gdy chodzi o osoby, które przeszły przez Fort 7, ilu z nich zginęło, ilu zginęło także w miejscach takich jak Lasy Palenckie, to nie jest cały katalog tych miejsc, które właściwie ciągle czekają na zweryfikowanie, zinwentaryzowanie i przypomnienie tych ofiar, bo my często właśnie mówimy o wołanych po imieniu w kontekście na przykład też przypominania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, ale my musimy też zawołać po imieniu te ofiary, które ginęły tutaj, w tych straszliwych miejscach, takich jak ten pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach okupowanej Polski.